Projekt ten nazywa się Głosy Pamięci, a więc jest to przestrzeń stworzona po to, aby przekazać pamięć, jak również ją ochronić. Bez tej mojej instalacji ten obiekt już ma wartość artystyczną, jest dziełem sztuki architektonicznej, właśnie którym celem jest zabezpieczenie przestrzeni do właśnie przekazania pamięci. Tak, aby gdy ludzie wyjdą z tego budynku, zobaczyli różnicę pomiędzy życiem wokół, dziećmi bawiącymi się, ludźmi jeżdżącymi na rowerach, wszystkim tym życiem, które jest wokół, o które przecież chodzi. Czyli różnica między wnętrzem a zewnętrzem jest architektonicznie wyartykułowana już przez architekturę, architekta. A więc moim zadaniem było wejście w tę przestrzeń i dopełnienie jej pamięcią, głosami ludzi, którzy mogli zaświadczyć, jak ta wojna, jakim jest cierpieniem, w jakich okolicznościach i jak ludzie przeżywali tą katastrofę i jak to dalej wpływa na ich życie, na ich życie również ich dzieci. I to wszystko we wnętrzu jest przekazane dźwiękiem, przede wszystkim ich głosami. Ale aby te głosy łatwiej zapamiętać, czy skupić się na każdym z nich osobno, ta instalacja ma aspekt wizualny. Ta część wizualna to jest obraz wideo płomieni, które w momencie, kiedy ktoś coś mówi, zaczynają poruszać się, żyć w rytm słów wypowiadanych. W danym momencie tylko mówi jeden płomień spośród 6 płomieni, 6 głosów, tak aby skupić się na tym jednym konkretnym doświadczeniu, a później skupić się na innym i jeszcze innym. Stąd nazwa Głosy Pamięci. Dzieciństwo moje w kamienicy przy ulicy Leszno 73 to jest taki fragment mojego życia, który do dzisiejszego dnia w snach bez przerwy przeżywam. Ze względu chyba na to, że straciłam to, co dla mnie było najważniejsze, a więc ojca i zabawki swoje. Uczestnicy projektu mieli pełną świadomość znaczenia ich udziału. Zdawali sobie sprawę, w jaki sposób będą ich głosy przekazywane przez tą instalację. Bardzo dużo włożyli serca w znalezienie słów na te doświadczenia, które właściwie słów nie ma. A więc wzięli na siebie bardzo ciężką odpowiedzialność i zadanie mówienia nie tylko o tym, co sami przeżyli, ale przekazania tego, co im przekazali, poprzednie pokolenie im przekazało, po to, żeby następne pokolenia i jeszcze następne mogły jak najwięcej wejść w doświadczenie tej katastrofy, tragedii, zbrodni wojennej i wojny jako takiej. To są w większości przedstawiciele tak zwanej ludności cywilnej. Ale ludność cywilna najbardziej jest poszkodowana wojnami.
statystyka mówi, że na każdego żołnierza, który ginie 10 osób ludności cywilnej, ludności miast przede wszystkim. Więc ta instalacja, ta praca jest poświęcona pamięci właśnie ludności Warszawy. Dla mnie bolesne jest mówienie, że powstanie było niepotrzebne i że to była zła decyzja. Głosy, które wypełniają tę salę, dotyczą wydarzeń w 1944 roku. Ja urodziłem się rok przedtem. W 1943 roku, kilka dni przed wybuchem powstania w getcie. Będąc ukrywanym razem z moją żydowską matką. Czyli urodziłem się w czasie tej samej wojny, w tym samym mieście, o którym tu mowa. Sam fakt, że się urodziliśmy w tych samych nie do przyjęcia morderczych okolicznościach, nakłada na nas pewien obowiązek dzielenia się naszymi myślami, ale również jakiejś pracy w stronę pokoju. Przetrwańcy. Nie wiem, takie słowo, czy ono istnieje w języku polskim, ale może powinno, a nie ocaleni, tak jak gdyby siły wyższe wyłącznie spowodowały to, że nie zginęli. Ale ci przetrwańcy to są właśnie ludzie, którzy są, żyjąc, jednocześnie są częściowo poszkodowani, zniszczeni swoimi doświadczeniami. To słowo ofiary też mi się nie bardzo podoba, dlatego że też to ma jednak charakter bardziej pasywny. Przetrwańcy, wydaje mi się, jest bardziej aktywnym określeniem. Sugeruję, że ci ludzie przetrwali również dzięki własnej akcji, własnej próbie zachowania życia, a nie jest to wyłącznie dziełem losu. Po ciemku zauważyłam jakiegoś mężczyznę. Chciałam się ratować widocznie. I do tego mężczyzny powiedziałam, niech pan nas zabierze ze sobą. A on, ja mam go w oczach, no dzisiaj jak opowiadam, to mam łzy, ale tak było. On przykląkł, przy mnie ukląkł i powiedział, że miał takiego synka jak ja i Niemcy mu tego synka rozstrzelali i też nie ma domu i też nie ma dokąd wrócić. Kwestia, czy wojny mogą zostać obalone, czy w ogóle wojna jako instytucja, jako sposób rozwiązywania konfliktów powinna zniknąć w ogóle. Dla niektórych jest to utopia, to jest wizja, która nigdy się nie zostanie zrealizowana. Inni uważają, że dążenie do takiego horyzontu zaprzestania wojen jest również sposobem zmniejszenia ich ilości, zmniejszenia ich efektu. Jeszcze inni widzą bardziej realistycznie, że trzeba zlikwidować broń jądrową. To są podejścia różnego rodzaju, ale idea zaprzestania wojen ma już dość długą tradycję. Zdecydowanie od XVII wieku.
dzięki działalności kwakrów i innych abolicjonistów. I trzeba przyznać, że to się udało. Z trudnościami, ale się udało. Ja jestem tego przykładem żywym, gdyż jestem przedstawicielem pierwszego pokolenia, które nie zostało wysłane na wojnę. Urodziłem się w wojnie, ale nie zostałem wysłany na front. To jest wielka zmiana w historii mojej rodziny, wszystkich przodków, jak i każdego człowieka w Polsce i w Europie. Bez przypominania sobie i rozważania, włączania się w dyskusję na temat wojny, trudno jednak myśleć o pokoju. Czyli mam nadzieję, że ta praca będzie również włączała nowe głosy. W tej chwili mówią przedstawiciele kilku pokoleń, których głosy zostały nagrane. Byłoby najwłaściwsze, gdyby po jakimś czasie nowe pokolenie mogło coś na ten temat powiedzieć. I nowy głos byłby włączony w tę instalację po to, żeby dalej również pomóc dyskusji na temat pracy w stronę pokoju. Przypuszczam, sala edukacyjna, która jest bardzo ważną częścią Izby, jest takim instrumentem pedagogicznym również, który mógłby stać się i będzie komplementem i suplementem do tej instalacji. Może kiedyś właśnie ta sala przejmie tą funkcję prowadzenia nowych głosów do głosów pamięci. Co zauważyłam w mojej rodzinie, że oni właściwie w opowieściach wojennych nigdy w naszym kolejnym pokoleniu, w moich kuzynach i we mnie, nigdy nie hodowali nienawiści do Niemców. Mówili o Hitlerze, mówili o tych zbrodniczych działaniach nazistów. Natomiast nigdy nie mówili źle o Niemcach, mi współczesnych. I to jest bardzo ciekawe i uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby nie infekować kolejnych pokoleń nienawiścią. Że mimo strasznych przeżyć można wspólnie budować z największym wrogiem sprzed pokoleń.